Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam wyjątkowo kolorowy dom 5-osobowej rodziny. Gdy zapytałam Kaję, właścicielkę, co najbardziej w swoim domu lubi, odpowiedziała, że mieszkańców. Czyż to nie jest piękne? Cześć, jestem Kaja. Na co dzień prowadzę markę Tati Concept. Żyję w tym kolorowym domu z mężem i z trójką dzieci. Tworząc tą przestrzeń, zależało nam właśnie na tym, żeby była przyjazna dla dzieci, żeby tutaj był taki pozytywny vibe. I myślę, że nam się to udało. Bardzo nam się tutaj dobrze żyje i po prostu uwielbiamy tu być i w naszym domu najlepiej nam się odpoczywa. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu mamy na górze wieszaki na ubrania dorosłych i na dole wieszaki na ubrania dzieci. Obok nich jest też koszyk, gdzie są różne czapki, szaliki, tak żeby dzieci mogły łatwo sięgać. Wyżej półki ze skrzyneczkami, w których jest dużo takich mniejszych przedmiotów, które też potrzebujemy mieć pod ręką przy wyjściu. No a gdyby stały luzem, no to wiadomo, na półce by się nie zmieściły, bo by spadały i skrzyneczka zdecydowanie pomaga w organizacji. Z tej strony we wnęce w przyszłości będzie zabudowa na wymiar, ale póki co są półki i wieszak na dodatkowe kurtki. Z tej strony mamy rozkładany fotel, gdzie możemy wygodnie usiąść, żeby założyć buty, a gdy już nie potrzebujemy, składamy, żeby odzyskać tutaj troszeczkę miejsca, bo jednak korytarz jest nieduży, a wychodząc całą rodziną potrzebujemy przestrzeni. Znowu jesteśmy przy wejściu i tu również mamy haczyki na kurtki oraz rozkładany fotel. A dlaczego pokazuję Wam dwa wejścia? Ponieważ to, chociaż jest główne, to tak naprawdę jest rzadziej używane. W domu pod miastem dużo korzysta się z samochodu i na co dzień znacznie częściej używane jest wejście od strony garażu. Na ścianie wisi portret rodziny. Taka grafika na indywidualne zamówienie jest świetnym pomysłem na prezent, a również na prezent dla samych siebie, bo to świetna pamiątka na przyszłe lata i coś zupełnie innego niż zdjęcie. Tu niżej mamy kolorowy mebel, który składa się z 3 osobnych modułów, które pierwotnie były w trochę innych kolorach. Szary jest taki jak od początku, ale górne szafki były w takich oczywistych odcieniach pomarańczu i żółtego, a teraz jednak zostały przemalowane tak, żeby lepiej pasować do całego domu, który zaraz Wam pokażę, ale najpierw zajrzyjmy do gabinetu oraz łazienki. W pokoju do pracy oczywiście jest miejsce do pracy i tu od razu rzuca się w oczy nietypowy fotel. Nie ma wysokiego oparcia i podłokietników, do czego jesteśmy często przyzwyczajeni, tylko zamiast tego oparcie na kolana, taki klęcznik, który umożliwia trochę inną postawę w czasie pracy. Bardzo ciekawa alternatywa, a to, co nie do końca powinno być alternatywą, tylko bardziej standardem, to możliwość regulacji wysokości monitora. W momencie, kiedy ekran jest na wysokości naszego oczu, patrzymy na wprost, jesteśmy wyprostowani, a gdy cały dzień siedzimy przy laptopie, ekran jest nisko, patrzymy w dół, jesteśmy pochyleni, to po prostu może się kończyć bólami karku, szyi, więc nie jest to najbardziej wskazane. Taka praca jest fajna przez chwilę, no a po całym dniu no już niekoniecznie. Dlatego planując swoje miejsce do pracy, uwzględnijcie koniecznie wysokość ekranu. Z kwestii wizualnych koniecznie muszę zwrócić Waszą uwagę na kolorowe wnęki, zarówno okienną, jak i przy drzwiach. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie i kiedyś pokazywałam Wam je chyba w grze remonty domów i ogrodów. Tam zrobiłam kolorowe wnęki, no ale gra to nie rzeczywistość. Tutaj mamy je w realu i to naprawdę fajnie wygląda. Taki drobny akcent kolorystyczny, który jednak nadaje wnętrzu charakteru. Kanapa do pokoju do pracy jest dobrym wyborem, ponieważ nie tylko możemy sobie poleżeć w czasie przerwy, ale również gdy przyjeżdżają goście, zamiast gabinetu mamy gościnny. Z tej strony nad kanapą są katolickie plakaty z 2 różnych sklepów, a tu jest jeszcze kocyk z Tati Concept, czyli sklepu prowadzonego między innymi przez Kaję. I powiem Wam, że 10 lat temu właściwie prawie nie było sklepów z takimi współczesnymi dewocjonaliami, z nowymi wzorami, tylko wszystko było takie mocno tradycyjne. A teraz takich małych marek pojawia się coraz więcej i bardzo fajnie, bo rzeczy przez nie oferowane często są bardzo starannie wykonane i widać, że ktoś włożył w nie dużo serca. Fajnie mieć duży wybór.
Łazienka na parterze jest obok przedpokoju i te pomieszczenia są względem siebie tak trochę na zakładkę. Prysznic znajduje się we wnęce i tak jakby trochę wchodzi w przedpokój, natomiast przedpokojowa wnęka na szafę znajduje się w tym miejscu, za tą ścianą. Przy umywalce jest okno, więc nie ma tu pełnej ściany, na której można by zawiesić normalne duże lustro, dlatego zostało to rozwiązane w bardzo sprytny sposób. Jest lustro na wysięgniku. Zobaczcie, że to jest tak naprawdę takie małe, często spotykane z jednej strony powiększające i tu zostało przyklejone większe lustro do niego. Możemy je sobie ustawić tak jak potrzebujemy i jest lekko pochylone w dół, dzięki czemu może wisieć wysoko, a niższe osoby również mogą się w nim przejrzeć, także dzieci, a dzięki temu, że lustro jest wysoko, nie zachlapuje się podczas mycia rąk. Spójrzcie jeszcze na podłogę, która w łazience ma dwa kolory, zarówno szary, jak i żółty. I te kolory będą się powtarzały w całym domu. Szara podłoga to mikrocement, a kolorowa żywica. Bardzo charakterystycznym elementem tego domu są żółte schody. Dajcie znać w komentarzach, czy spotkaliście się kiedyś z takim kolorowym wykończeniem. Ja Wam kiedyś pokazywałam niebieskie, ale klatka schodowa w tamtym domu była raczej ciemna, więc ten kolor aż tak nie rzucał się w oczy, a tu na górze mamy duże okno, więc ten żółty, energetyczny kolor w tym pełnym słońcu wygląda naprawdę fantastycznie. Uwielbiam kolory, a w tym domu zdecydowanie ich nie brakuje. W kuchni energetycznych kolorów również nie brakuje, natomiast reszta zabudowy jest już bardziej stonowana, więc jest zachowana równowaga. I tu na środku mamy dużą wyspę, z tej strony 3 bloki szuflad, natomiast od boku i z tej strony jest zostawiony blat i miejsce na nogi, także można tu wygodnie usiąść. Teraz są 2 hokery, ale spokojnie mogłoby tu być ich ze 4 albo nawet 5, więc cała rodzina może wygodnie przy wyspie zjeść albo razem gotować. I tu mamy ukryte gniazdka, więc również możemy podpiąć małe AGD. W kuchni ze względu na okno nie ma zbyt wielu górnych szafek, ale za to jest dużo szuflad. I obok nich znajduje się zmywarka. Gdy ją otworzymy, możemy właściwie wypakowywać naczynia do poszczególnych szuflad, nie ruszając się z miejsca, co bardzo usprawnia cały proces, a przecież nikt chyba nie lubi spędzać zbyt dużo czasu na wyjmowaniu rzeczy ze zmywarki. W tym domu kolorowe są nie tylko ściany, podłogi i meble, ale również drobne przedmioty, takie jak naczynia. Zobaczcie tutaj, jaka kolorowa kolekcja. Nawet czajnik jest w kolorze. I zobaczcie, że tutaj w narożniku została zrobiona wnęka właśnie na sprzęty AGD, a na górze mamy 2 szafki. I co ciekawe, w środku są szuflady. Jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szuflady są w dolnej zabudowie i możemy do nich sięgnąć od góry. A czemu szuflady na górze? Już Wam tłumaczę. Jest to szafka narożna, więc sięgnięcie tam po przekątnej nie jest takie proste. W momencie, kiedy wysuniemy, już nie musimy sięgać po przekątnej, tylko w linii prostej. I Kaja mówi, że świetnie jej się to sprawdza, a przecież jest to stosunkowo nieoczywiste. W części jadalnianej oczywiście stoi stół, a przy nim pastelowe krzesła. Na górze natomiast mamy piękny włóczkowy abażur i podobną lampę pokazywałam Wam już w różowym mieszkaniu pełnym cukierkowych dekoracji i wtedy nie wiedziałam, kto jest autorem. Nie ma tu żadnej metki, całe szczęście, bo szczerze mówiąc nie lubię przesadnie obrandowanych przedmiotów, ale na Instagramie ktoś rozpoznał, więc teraz też już Wam mogę zostawić namiary do autorki. I oczywiście taki włóczkowy motyw jest dość popularny, więc możecie spróbować swoich sił samodzielnie, ale nie oszukujmy się. W dzisiejszych czasach mało kto ma czas i chęci, siły, żeby robić wszystko samodzielnie i wtedy warto sięgnąć do kogoś, kto się w tym specjalizuje i mamy gwarancję dobrej jakości.
Ta szafka została pomyślana w taki sposób, by dzieci widziały, jakie atrakcje się w niej znajdują, ale nie mogły po nie same sięgnąć. Dlaczego? Ponieważ znajdują się tu takie rzeczy jak piasek kinetyczny czy farby, które po prostu bardzo brudzą. Dlatego lepiej, gdy mamy kontrolę, kiedy dzieci się czym bawią i możemy zadbać o to, by zabawa ograniczyła się do jednego miejsca, a nie skończyło się tak, że cały dom będziemy mieli w piasku. W części wypoczynkowej stanął wielki różowy narożnik, a nad nim znajduje się rzutnik. Dlatego zabudowa została pomyślana w taki sposób, by wkomponować w nią wysuwany ekran. Tam na górze jeszcze będzie dodatkowa blenda, więc wtedy ekran będzie już zupełnie elegancko przysłonięty. I tutaj mamy szafki o różnych głębokościach. Te niżej są głębsze, wyższe, płytsze ze względu na ekran, ale chodzi mi o to, że ta szafka nie sięga tak głęboko, jak możecie zobaczyć tutaj przy półkach. Wynika to z tego, że w tym miejscu znajduje się komin, więc żeby nie mieć takiej zakrzywionej ściany, zabudowa wszystko wyrównała do jednej linii. Co ciekawe, wnętrze tego domu projektowała Maja Śmichura, którą możecie kojarzyć z innego naszego filmu. Jest to zupełny zbieg okoliczności, dowiedziałam się o tym dzisiaj już w dniu nagrań. Nad schodami górują półki, które teraz pełnią rolę kwietnika. Stoją tu rośliny widoczne z każdej strony, a zarazem są niedostępne dla dzieci. Na górze są dwie sypialnie rodzinne. Z małymi dziećmi już tak jest, że często chcą spać z rodzicami, więc zamiast z tym walczyć, możemy się po prostu z tym pogodzić i przygotować odpowiednio dużo miejsca, tak żeby każdy mógł się faktycznie wysypiać. Z tej strony są meble, które możecie kojarzyć w wersji z takimi matowymi szybkami, natomiast tutaj zostały one zamalowane, więc mamy kolejne źródło kolorów w domu. W drugiej sypialni, poza miejscem do spania i szafą, znajduje się też przewijak i to jest bardzo wygodny mebel do przewijania dziecka, gdy możemy wszystkim się zająć bez pochylania się, takiego jak nad łóżkiem czy nad sofą, bo to jednak obciąża nasz kręgosłup, a dziecko przewija się chyba z 1 000 000 razy dziennie, więc jeżeli mamy na to miejsce, to warto zastanowić się nad takim meblem. I tu od razu są też szuflady. W momencie, kiedy mamy wszystkie ubranka pod ręką, to nie musimy nigdzie odchodzić, a przecież dziecka nie można samego zostawić na takiej wysokości, bo nigdy nie wiemy, kiedy się obróci, więc lepiej nie ryzykować i mieć po prostu wszystko na wyciągnięcie ręki. Pokój dziecięcy teraz właściwie pełni funkcję bawialni, gdyż nie ma tu miejsc do spania, za to jest bardzo dużo miejsca do zabawy. Kaja opowiadała, że początkowo chciała bardzo starannie wykończyć to wnętrze, jednak z perspektywy czasu cieszy się, że trochę inaczej potoczyły się losy, bo po prostu potrzeby dzieci co chwila się zmieniają i razem z nimi również ten pokój musi po prostu ewoluować. A im dzieci będą starsze, tym więcej różnych zmian będzie musiało nadejść, dlatego trzeba po prostu być elastycznym. Tu w rogu, we wnękę, idealnie wkomponowała się szafka Iwar i zobaczcie, jak została pomalowana, ładnie wzór przechodzi również na ściany, a tu jest komin, który został zabudowany w salonie, co Wam już pokazywałam. Tu nad materacem znajduje się ścianka wspinaczkowa, bardzo fajny element do pokoju dziecięcego i już Wam podobne ścianki pokazywałam. Natomiast tutaj dzieci aż tak z niej nie korzystają. Może to jest kwestia tego, że są jeszcze małe. Natomiast często pojawiają się pytania o to, na ile jest tak, że dzieci utrzymują swój entuzjazm względem takich atrakcji. Czy nie jest tak, że korzystają przez pierwszy miesiąc, a potem już się przyzwyczajają i zapominają. No i moje doświadczenie jest takie, że po pierwsze różnie bywa, ale po drugie dzieci mają fazy na różne zabawki. I u mnie na przykład jest huśtawka i zdarzają się tygodnie, że dzieci korzystają z niej codziennie i kłócą się o to, kto ma na niej usiąść, a zdarzają się tygodnie, kiedy huśtawka jest zupełnie niedotykana. Więc tak naprawdę zależy,
jakie akurat dzieci mają fazy. W domu Zuzy, nie wiem czy pamiętacie, tam była taka bardzo duża ścianka wspinaczkowa, dodatkowo z drabinkami i dzięki temu, że ta przestrzeń była spora, myślę, że łatwiej było zaaranżować tam różnego rodzaju zabawy. Natomiast nawet tam zdarzają się dni przestoju, kiedy dzieci wolą bawić się czym innym i jest to w pełni naturalne. Takie miękkie, duże klocki są fantastyczne do zabawy. Również wszelkie materace, wałki, rzeczy, z których można budować różne konstrukcje. Im jest ich więcej, tym lepiej. Tylko problem w tym, że mało kto ma miejsce, żeby to potem wszystko trzymać. Kiedyś organizowałam synowi urodziny w Muzeum Etnograficznym. Ja wiem, pewnie część osób pomyśli, że urodziny w muzeum to słaba zabawa, ale serio, pójdźcie do Muzeum Etnograficznego, to zmienicie zdanie. I tam właśnie w pewnym momencie animator wpuścił dzieci do sali, gdzie było mnóstwo takich klocków. I mówię wam, to jaka tam była zabawa, to przechodzi wszelkie pojęcie. Za tymi drzwiami znajduje się pomieszczenie gospodarcze z pralką, suszarką, odkurzaczem i wszystkim tym, co każdy z nas chyba trzyma w domach. Tylko często jest tak, że na małych metrażach musimy te rzeczy upychać w szafach, w kuchniach, w łazienkach, a jest znacznie wygodniej, gdy możemy mieć osobny pokój. W łazience na piętrze, która jest chyba bardziej eksploatowana, jest więcej miejsca do przechowywania. Pod umywalkami, które są dwie, są szuflady. Tu z boku mamy jeszcze szafkę i otwarte półki, żeby łatwo sięgać po rzeczy, z których korzystamy najwięcej. I oczywiście nie zabrakło tutaj również koloru. I nie chodzi tylko o te dwie umywalki i toaletę. Ta część jest jedną wielką koralową wnęką, w której znalazły się i wanna, i prysznic. Trudnym dylematem jest często wybór pomiędzy wanną w zabudowie, a wanną wolno stojącą. I tu mamy przykład kompromisu, czyli wanna wolno stojąca, przyścienna, która jednym bokiem jest doklejona do ściany, więc nie wpłynie nam woda, nie trzeba czyścić za wanną, a zarazem ma jednak ten lekki wygląd, bo po bokach jest otwarta przestrzeń. Dlatego jeżeli zastanawiacie się nad wyborem wanny, to rozważcie również takie rozwiązanie. W tym filmie to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę i zachęcam do subskrybowania kanału. Przypominam też o naszym sklepie na wnętrzazewnętrza.pl, gdzie znajdziecie nasz album oraz domkową biżuterię naszego projektu, m.in. kolczyki takie jak te, które teraz mam na sobie. Jeżeli macie już coś od nas, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam Wasze opinie. A teraz żegnam się już i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Pa, pa!